Cześć, tu Snafi, witam na kanale. Manchester United pokonuje na Old Trafford Fulham 3-2. Cóż to był za mecz? Kolejne emocje do końcowego gwizdka. Strzelamy bramkę na 3-2 w doliczonym czasie gry. Mieliśmy kiedyś Fergie Time, teraz mamy Carrick Time. Szeszko w doliczonym czasie strzela na 3-2. No to co? 3-2-1, zaczynamy! Ale jak powiedziałem, emocje do samego końca, ale może zacznijmy od początku. Mecz, w którym na początku troszeczkę większą inicjatywę miało Fulham. Tam miało sytuację, Lamens gdzie musiał bronić, ja bym powiedział, instynktownie troszkę. Natomiast później, im dalej w mecz, tym lepiej wyglądaliśmy, tym bardziej tą grę zaczęliśmy kontrolować. I ta gra wygląda dość spokojnie. Akcja Kuny, gdzie początkowo sędzia dyktuje rzut karny, natomiast VAR to cofa i przyznaje jedynie rzut wolny. Jak się okazało, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Fantastyczne dogranie Bruno. Casemiro tam wyskakuje najwyżej w polu karnym. Mamy bramkę 1-0 i mamy kontrolę nad meczem, bo tam i Harry Maguire i Martinez spokojnie sobie kontrolowali ten mecz, spokojnie sobie kontrolowali zawodników Fulham. I gdzieś nawet, jeśli jakieś akcje dochodziły pod nasze pole karne, tam zawsze któryś z obrońców znajdował się tam, gdzie powinien. Casemiro dobry mecz, Bruno dobry mecz, ciekawe zagrania, nie tylko ta asysta, ale ogólnie ciekawe zagrania. Kobe Mainu, kolejny mecz w wyjściowym składzie i to też należy zaliczyć na plus. Żadnego błędu nie popełnił, wyglądał całkiem nieźle. Bomo szalał w ataku, był groźny, co prawda się bramki nie strzelił, ale naprawdę był groźny i był bardzo aktywny. Natomiast wszyscy sobie myśleliśmy, żeby tylko w drugiej połowie zagrać co najmniej tak samo dobrze, jak nie jeszcze lepiej. Natomiast na początku troszkę większą inicjatywę przejęło Fulham w drugiej połowie. Ale nie trwało to zbyt długo, gdyż przeszliśmy do głosu i cóż, piękna akcja Casemiro, no look pass do Kuny, ten z ostrzejszego kąta strzela nie do obrony dla bramkarza Fulham. Mamy 2-0, szał radości w domach, szał radości na trybunach, 2-0, nic nie może się złego stać. Ale pamiętajmy, Fulham ma akcję, gdzie strzelają bramkę, natomiast VAR tą bramkę anuluje po minimalnym spalonym. I to już jest przestroga, że tutaj nie można Fulham lekceważyć. No i cóż, mamy wydawałoby się kontrolę, natomiast troszkę niepotrzebna interwencja Harry'ego Maguire'a. Ja wiem, że on chciał dobrze, ja wierzę w to, że on chciał dobrze, on nie chciał przecież źle, tak? I starał się tam uniemożliwić zagranie. Starał się zablokować piłkę, wybić ją. Natomiast gdzieś tam według sędziego drasnął zawodnika Fulham. No i mamy karnego. Mamy karnego, który był nie do obrony dla Lamensa, nie oszukujmy się. To był karny nie do obrony. Strzelony w róg, w górny róg bramki, także bramkarz niewiele mógł zrobić. I tutaj gdzieś troszeczkę straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Gdzieś Fulham zaczął nas bardziej naciskać. My bardziej, nie wiem, chyba myśleliśmy o tym, żeby utrzymać te 2-1, niż żeby podwyższyć na 3-1. I trzeba jeszcze wspomnieć o sytuacji, kiedy wszedł na boisko Szeszko i mógł zaliczyć wejście Smoka, ale piłka uderzyła w słupek. Także to była sytuacja przy 2-0, można było podwyższyć na 3-0 i zabić ten mecz. Natomiast, mówię, ten karny gdzieś dla Fulham, gdzieś ich tam nakręcił wewnętrznie i nagle zrobiło się zamieszanie. Nagle wychodzi strzał życia zawodnikowi Fulham. Mamy 2-2, bramkarz nie miał nic do powiedzenia przy tej bramce, także przy obu bramkach nie miał nic do powiedzenia. I mamy 2-2. No i cóż, euforia w sektorze Fulham, euforia na ławce Fulham. My troszkę zorientowani, ale pamiętajmy, to jest teraz Carrick Football. Carrick Football i Carrick Ball. Także wiecie, o co chodzi. Jak tylko
Otrząsnęliśmy się zaraz po tej bramce na 2-2. Mamy akcję, przeprowadzamy akcję, dośrodkowanie z prawej strony, z prawego skrzydła. Piłkę dostaje Szeszko w polu karnym. Jest tyłem do bramki, odwraca się i strzela nie do obrony. Doliczony czas gry 3-2 dla Manchester United. Czyż może być coś bardziej fantastycznego, bardziej wspaniałego niż bramka? Bramka, która daje nam wygraną w doliczonym czasie gry. Nic dodać, nic ująć. To było piękne zwieńczenie dzisiejszego dnia. Było piękne zwieńczenie niedzieli. Wiecie, no, kibice na pewno nie żałowali, że tam mecz poszli, że tam byli, oglądali. Jak widzicie, wciąż jestem na wyjeździe. Wciąż widać kotarę za mną niż normalną inscenizację, jaka jest zwykle. Natomiast, no, wiecie, to nie ma znaczenia. Jest u mnie już naprawdę późna godzina wieczorna, prawie że już północ niedługo. A ja tutaj, widzicie, siedzę i nagrywam. Siedzę i wciąż się emocjonuję tym meczem. Emocjonuję się tą dogrywką. Tym, że sędzia pokazuje 9 minut, nie wiadomo skąd. Trochę tam było przerw, ale 9. Natomiast z tych 9 robi się nagle 11 minut. No i gdzieś tam zaczyna się troszkę instynktowne bronienie już tego 3-2. Gra bez ryzyka. Ostatecznie się to udaje, ostatecznie mamy 3 punkty. Kolejne 3 punkty. Michael Carrick. 3 mecze, podkreślę, 3 mecze i 9 punktów. Mecz niezwykle ciężki, zawsze ciężki mecz derbowy z City. Mecz bardzo, mega ciężki, na wyjeździe z Arsenalem. Mamy kolejne 3 punkty, 3-2 wygrywamy. I dzisiaj 3-2 w meczu, który niektórzy nazywali meczem pułapką. Bo to mógł być mecz pułapka. Bo tutaj występowaliśmy mimo wszystko w roli faworyta w tym spotkaniu, gdyż no, graliśmy u siebie. Pamiętajmy, że Fulham jest dość wysoko, ale mimo wszystko to my byliśmy lekkim faworytem w tym meczu. I to mógł być ten mecz pułapka. Natomiast mecz nie okazał się pułapką, mecz okazał się po prostu meczem wygranym. Meczem, który daje nam radość, kibicom, całemu sztabowi szkoleniowemu. Także no, nareszcie widzimy, no, że te treningi nie idą na marne, że coś w tej drużynie się tworzy. Gdzieś czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale czytałem, że Michael Carrick dużą uwagę na treningach poświęca, jeśli chodzi o zakres mentalny. Troszkę odpuścił mi, jeśli chodzi o fizyczność, o ciężkie fizyczne treningi, a zajął się mentalem tej drużyny, zajął się gdzieś promowaniem myśli, co znaczy być zawodnikiem Manchester United, co znaczy być częścią rodziny Manchester United. I gdzieś teraz chyba tego zbieramy owoce. On zbiera owoce jako trener i my kibice. Gdyż no widzimy, że zawodnicy mają teraz gdzieś tą werwę. Pokazują ten charakter, który jest no, niezwykle potrzebny w piłce, tak? Pokazują ten charakter. Ten wynik na 2-2 ich nie podłamał, ta bramka na 2-2. Szybko, jak najszybciej to możliwe, strzelamy na 3-2. Mamy piorunującą odpowiedź. Gdy, jak pamiętamy, ani za Amorima, ani za Ten Haga za bardzo to nie działało. Jak traciliśmy bramkę na 2-2, nie bardzo byliśmy w stanie odmienić losy meczu już na swoją korzyść. Natomiast tutaj po raz drugi z rzędu mamy taką sytuację, gdzie z 2-2 wychodzimy na 3-2 i ten mecz już doprowadzamy do końca z takim właśnie wynikiem. Także no ewidentnie Michael Carrick pracuje jednak na dłuższą szansę, na dłuższy kontrakt w tym klubie. Ja wiem, media mówią swoje, właściciele tam niby też coś tam gadają, ale moim zdaniem jaki to jest sens? Jaki to jest sens? Znaczy, ja wiem, dopiero 3 mecze, tak? Ale jeśli zajmiemy dobre miejsce na koniec sezonu, już to kiedyś mówiłem, jaki to będzie sens wymiana trenera? Jeśli on zdobędzie dobry wynik, jeśli on ma dobry kontakt z zawodnikami, jeśli zawodnicy go szanują, jeśli zawodnicy przyjęli jego metodę pracy, jego styl pracy i gdzieś te jego założenia realizują,
no to trzeba ciągnąć to dalej, tak? Automatycznie trzeba ciągnąć to dalej. Plus drugi taki jest, że no Michael Carrick jako nasz były zawodnik, wieloletni były nasz zawodnik, no ma to poparcie trybun, tak? Te trybuny go tam wspierają, tak? Stoją za nim. I to też działa, no nie ukrywajmy też na zawodników, którzy widzą, no jakim szacunkiem jest darzony nasz obecny teraz trener Michael Carrick, tak? Jakim szacunkiem jest darzony przez kibiców, bo oczywiście wszyscy mu pamiętamy te lata spędzone w Manchester United, te trofea, które zdobywał z tym klubem. Także no, oby tak dalej, niech dalej pracuje na swój nowy kontrakt, tak? Na swój nowy kontrakt w tym klubie, bo ja nie ukrywam, no chciałbym, żeby w końcu jakiś trener dostał dłuższą szansę na pracę. I dlaczego nie miałby to być Michael Carrick? Ruben Amorim był zbyt uparty w tym, co robi. Może to w innym klubie gdzieś się sprawdzało, tak? Jak gdzieś tam w Portugalii, tak? Może w innym też się będzie sprawdzało. Natomiast jeśli chodzi o Manchester United, to jest specyficzny klub. I specyficzny klub potrzebuje moim zdaniem specyficznego trenera. I takim tym specyficznym trenerem może się okazać Michael Carrick, który zna każdy kąt na tym stadionie. Można powiedzieć, każdą pajęczynę, która tam wisi pod dachem, on zna. Także no, zobaczymy, mówię, jak to dalej wszystko będzie się toczyło. Na razie wygrywamy kolejny mecz, mamy kolejne 3 punkty, czyli 9 już na koncie za kadencji Michaela Carricka. Przede wszystkim, co jeszcze należy podkreślić, mamy strzelonych 8 bramek w 3 meczach. To też należy odnotować, że w końcu nasza skuteczność się odblokowała. Także cóż, czekamy na kolejny mecz i wierzymy w kolejne 3 punkty, no bo jak żeby inaczej. I cóż, kończę w tą noc w tej gorącej Tajlandii i cóż, jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba Wam się to, co robię. Piszcie w komentarzach, jak Wam się ten mecz podobał. Trzymajcie się, na razie, hej!